dobry Państwu po raz kolejny, to już prawie wieczór, przy późnym popołudniu witam Państwa bardzo ciepło i serdecznie nadal z Grudziądza, z 9. naukowo-szkoleniowego sympozjum ratunkowego, które organizowane jest przy współpracy wielu osób, wielu organizacji, mniej lub bardziej znanych, mniej lub bardziej zaangażowanych w szeroko pojęte zmiany w ratownictwie medycznym. Jest z nami gość, który zaangażowany w te zmiany od wielu lat jest. Pan Piotr Dymon, ratownik medyczny od 25 lat, jak napisał na jednym ze swoich profili społecznościowych, od 16 lat również jest dyspozytorem medycznym. Wiele funkcji, wiele zadań, wiele organizacji. Chylę czoła przed takim dorobkiem zawodowym. Takie portfolio dosyć ciekawe, panie Piotrze. Jak to się stało, że tak tyle lat i tak bardzo aktywnie, bo jest pan rozpoznawalną postacią, kontrowersyjną, ale też bardzo zaangażowaną w wiele rzeczy. Witam pana w NT Live w Grudziądzu. Witam, dziękuję za zaproszenie. Skąd się wzięła takie portfolio? Szczerze mówiąc, jakoś tak po prostu samo wyszło. Gdzieś tam na którymś etapie pracy i życia stwierdziłem, że trzeba by zacząć coś robić, żeby nam było lepiej. A generalnie chyba mnie, takie było wyjściowe założenie. A potem pojawiły się jakieś organizacje związkowe, potem pojawiła się Polska Rada, potem pojawił się Komitet Protestacyjny i jakieś takie działania oboczne, i tak jakoś to się potoczyło. Czy to jest naturalną konsekwencją tego wieloletniego procesu, że znalazł się pan dzisiaj w trakcie naszej debaty jako jeden z panelistów tego miejsca, może osób, które debatowały, a odpowiadały na te pytania, które NT Live przygotowało? Możliwe, ale to by trzeba było pytać profesora Nadolnego. A pan jak myśli? Generalnie może się to wzięło stąd, że nasz związek zawodowy, którego byłem przewodniczącym do ubiegłego roku, Zarządu Krajowego, jest jednym z współorganizatorów bodajże chyba. Gdzieś tam logo nasze też się pląta. I podejrzewam, że z osób, które zgłosiły chęć do uczestnictwa, Klaudiusz wybrał mnie do debaty. Może też z funkcji tego, że się znamy długo, może też z sytuacji, że zajmuję się na co dzień i zajmowałem i zajmuję tymi działaniami, które mają trochę nam życie ułatwić jako ratownikom medycznym i pewnie stąd udział w debacie. Tak jak pan Piotr powiedział, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, zaangażowany jest pan w tę inicjatywę bardzo wiele wcześniej. Ale wróćmy może dzisiaj do debaty. W trakcie debaty zapytałem panów między innymi o takie najważniejsze postulaty, o współpracę między instytucjami, organizacjami, może ministerialną również, prosiłem też o podsumowanie. A czego panu zabrakło w moim pytaniu, które powinienem zadać, takie must have do Piotra Dymona, do przedstawiciela Polskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych? Szczerze mówiąc nie wiem, bo ja trochę byłem na inną debatę przygotowany, inne pytania, ale dobrze, że one padły. Nie wiem, czy to pytanie powinno coś jeszcze zawierać, czy nie. To nie wiem, można różne pytania zadawać. Ja już z tych wywiadów i rozmów i debat parę przeszedłem i może nie tyle one się powtarzają, ale każdy pyta, jak nam się głównie współpracuje z ministerstwem. To jest chyba clue tego wszystkiego, co robimy, bo jakby nie było dialogu, to byśmy byli w punkcie wyjściowym, a na chwilę obecną jest w stosunku do tego, co było 7-8 lat temu, to jest ogromny progres i ja nawet kiedyś śmiałem się z kolegą, że jadąc kiedyś jeszcze jak pan dyrektor Janecki był dyrektorem w Departamentu Ratownictwa, śmialiśmy się, że załatwiliśmy spotkanie w ministerstwie na zasadzie zadzwonienia do dyrektora GSK, czy możemy zajrzeć, bo jesteśmy w Warszawie i Tomek Pels, który był wtedy ze mną, mówi, że dokładnie chyba 10 lat temu zajęło nam 2,5 miesiąca w ogóle na jakiekolwiek spotkanie do MZ-u się dostać, a w tym momencie myślę, że jesteśmy traktowani jako partner równorzędny do rozmów i stąd moje to powiedzenie, że tam mamy stosunki przyjacielskie z panem ministrem Kraską, ścieramy się, dogadujemy się, ale to chyba o to chodzi. To nie jest tak, że my jedziemy i tam dostajemy co chcemy, ale te pytania padają z dwóch stron. On ma do nas zastrzeżenia, my do niego i ta współpraca jakoś się układa na chwilę obecną. Mam nadzieję, że ten trend będzie podtrzymany, bo to jest dość ważne, bo my możemy sobie chcieć wprowadzać jakieś zmiany, ale jeżeli nie ma, jak to mówił jeszcze Mateusz Komza, który był dyrektorem i pan dyrektor, minister Tombarkiewicz, że nie ma woli i zgody kierownictwa, ta wola kierownictwa i zgoda na pewne zmiany
no w tym momencie jest dużo większa niż 7, 8, 6 lat temu. To jakiej się pan spodziewał dzisiaj debaty? Jak pan sobie to w swojej głowie doświadczonej, debatowej, no i strajki, i debaty, i rozmowy, i konsultacje, jak pan sobie dzisiaj tę debatę w głowie swojej narysował? Czy strajku nigdy nie mieliśmy, bo my mieliśmy tylko akcje protestacyjne. Przepraszam, akcje protestacyjne. Do strajku to tam trochę brakowało. Większość naszych kolegów myśli, że strajkowali, a to nie jest takie proste. Szczególnie przy takim rozdrobieniu organizacji związkowych, gdzie nie wiem jaka jest liczebność w tym momencie, ale w pewnym momencie jak liczyliśmy było 76 organizacji w kraju, które skupiały ratowników, więc przeprowadzić akcję strajkową no to jest duży wyczyn logistyczny i taki nawet ludzki. Generalnie zawsze gdzieś tam ktoś mnie pyta na takich spotkaniach, wywiadach, jak się czuję z tym, że jestem, nie wiem, rozpoznawalny i z komentarzami, może z hejtem ratowników medycznych. Tak trochę się bardziej na takie grillowanie przygotowałem, Czyli ale grillowania nie się było. pan raczej pozytywnie. Tak, no jak najbardziej, no bo to były pytania, które z reguły no nie padają, bo mnie rzadko kto pyta, jak ja bym widział jakość w ratownictwie. Dla mnie jakość, no to wiadomo, że udzielanie świadczeń na wysokim poziomie, ale generalnie pytają mnie o środki finansowe, o podwyżki, kiedy będą podwyżki, jak to załatwić. No i co z tym samorządem i pod sam samorząd. Ja od chyba 3 lat prowadzę seminaria takie, sam organizuję i u znajomych prowadzę, które dotyczą głównie tych zmian legislacyjnych i no, tłumaczę ratownikom, jakby to miało wyglądać, bo to są zmiany, które wchodzą nie za miesiąc, nie wchodzą za rok, za 2, tylko one będą no, pojutrze właściwie i mam nadzieję, że ludzie pozytywnie odbierają to, co się udało do tej pory zrobić. Wiadomo, że nie wszyscy są zadowoleni, no bo nie da się wszystkich zadowolić, nie wszystko się udało tak jak planowaliśmy, ale to idzie powoli ku dobremu. No, pozytywnym na przykład sygnałem jest to, że 6 lat temu straż pożarna wciągała ratowników każdą ilość, ludzie odchodzili z systemu, a w tym momencie mamy tendencję całkowicie odwrotną. To strażacy i policjanci, którzy mogą pracować w systemie albo kończą emeryturę, albo w ogóle kończą karierę w służbach, przychodzą do systemu, bo ja mam taką tezę, może trochę brutalną, ale możemy rozmawiać o wszystkim, o jakości, o pacjencie, o procedurach, o sprzęcie, bo to są rzeczy, które dość łatwo można załatwić, ale gdzieś tam zawsze na końcu będzie pytanie, ile ja zarobię, ile to dostanę. I to jest takie pytanie, które bardzo rzadko pada na takich debatach, no bo my się skupiamy na takich wyższych celach, ale ten wyższy cel zawsze się sprowadzi do tego, ile za to mi zapłacą, jak ja będę funkcjonował, czy dalej będę musiał pracować po 400-500 godzin, czy wystarczy mi ten etat, czy etat i 4 dyżury ekstra. I myślę, że to są pytania, które rzadko padają na takich ogólnych spotkaniach. One się najczęściej przewijają w dyżurkach, na dyżurach, w takich rozmowach zespołowych. Ale już nie wychodzą poza. Rzadko. No bo to dobrze, to zabawmy się w taką sytuację. Ja dzisiaj wspomniałem o tym w debacie. Mówiłem, że zgodnie z ustawą zasadniczą za każdą pracę należy się wynagrodzenie, godne wynagrodzenie. No to jeżeli pan trochę sam ten wątek podsunął, dobrze, cieszę się, bo jeżeli jest taka potrzeba, żeby o tym mówić, no to ratownik powiedzmy, posłużę się pańskim bio. Żeby nie było. To jest zły przykład. Nie, ale powiedzmy, z takim długim doświadczeniem, 25 lat, kierownik zespołu, szkolenia, kursy zrobione, wszystko to, co należy mieć w swoim portfolio, sprawdzanym, recertyfikowanym, wszystko zgodnie z obowiązującą wiedzą, EBM-em, kierownik zespołu i tak dalej. No to od jakich pieniędzy należałoby jakąś rozmowę prowadzić? Właśnie za etat, właśnie żebyśmy nie patrzyli na zawód ratownika medycznego z punktu widzenia kontraktu po 400 godzin. Jakie pan ma zdanie? Znaczy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to jest pytanie, które też i na spotkaniach takich związkowych, stowarzyszeniowych, komitetowych zadawaliśmy i generalnie nie było jednoznacznej odpowiedzi, bo każdy ma trochę inne wyobrażenie, inne potrzeby. Tak żartując. Ja pytam o pańskie zdanie. Żartując mogę powiedzieć, że to, co mam teraz jako podstawowe wynagrodzenie, gdyby było w euro, to myślę, że jedna praca by spokojnie wystarczyła, ale to byłyby na poziomie około 20 000 złotych, więc na nasze realia kraju są nierealne, ale myślę, że takie wynagrodzenie 7,5 tysiąca na rękę za etat w górę, no to jest to, co ratownik powinien dostawać minimum i myślę, że to będzie od 1 lipca. Oczywiście nie wszędzie,
bo trochę SOR-y są poszkodowane, one tam nie mają dodatku wyjazdowego, ale te wynagrodzenia wszędzie idą w górę i myślę, że to jest te 7 tysięcy, kiedyś było 5 tysięcy, taka liczba magiczna, wcześniej było 4 tysiące i no, potrzeba rośnie w miarę jedzenia, a jak mówimy o wynagrodzeniach, to nie ma pułapu górnego. Dolny mamy określony ustawowo, bo od lipca to będzie 5,965 podstawy plus dodatki, noce, święta stażowe, ale nie ma tego pułapu. Może to być 20, 30, 40, 50 tysięcy, to zależy od człowieka tak No naprawdę, właśnie, jego panie potrzeb. Piotrze, no ale ja te moje dzisiaj wywody i przemyślenia w trakcie debaty zaczerpnąłem nie tylko z motta sympozjum, jakim jest razem do jakości, do osiągania tego stanu idealnego, bym powiedział, utrzymania jakości w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale ja słucham też tego, o co pytają widzowie i słuchacze, komentują, zadają pytania. No i właśnie też jeden z widzów i słuchaczy kiedyś napisał, że tak naprawdę ratownik medyczny zawsze będzie miał mało. Użył dokładnie tych słów, tak, że choćby nie wiadomo ile zarabiał, to zawsze będzie za mało i takie osoby będą uważały, że obojętnie ile ta kwota miałaby wzrosnąć, to i tak jest nie na tyle miarodajnie w stosunku do obowiązków. Każdy ma inne wyobrażenie, ale ja myślę, że to nie tylko ratowników, to się generalnie tyczy całego systemu ochrony zdrowia i w ogóle no, wynagrodzeń dla ludzi jako takich, no bo zawsze możemy więcej zarabiać, zawsze powinniśmy, no to jest temat rzeka. No tak, ale mówimy o ratownikach medycznych i pytam pana o to specjalnie, dlatego żeby może nie uspokajać środowisku, bo ja nie jestem od tego. Jestem od tego, żeby tworzyć przestrzeń do rozmowy i do dialogu, pewnie też, ale przede wszystkim do konstruktywnej rozmowy. No ale właśnie, żeby to tak wybrzmiało, no że nie ma jakiejś takiej granicy właśnie nieokreślonej, bo być powinna. Tak? Nie ma nie da się określić, ile miało być maksymalnie. Lepiej określać to minimum niezbędne, godne. Ja myślę, że nie ma co uspokajać ratowników, żeby skupiali się na tym, że już jest dobrze, bo ja jako, nie wiem, nazwijmy to stary związkowiec, zawsze wolę, żeby był niepokój w środowisku, który będzie powodował to, że jak trzeba będzie się postawić, to ktoś będzie się mógł postawić, bo porównajmy ratownika do najedzonego kota. Jak kot jest najedzony czy pies, to on już nic nie robi, leży. I niestety w naszym środowisku w pewnym momencie można zaobserwować coś takiego, że chyba spora część stwierdziła, że już jest dobrze, że już nie trzeba się stawiać, nie trzeba żądać i no nawet trzeba ludzi ciągnąć za uszy, żeby coś zrobić. To jest trochę pokłosie takiego zadowolenia z tego, co się udało osiągnąć. Ale to zadowolenie też może się skończyć tym, że ktoś w pewnym momencie powie, no dobrze, ja już wystarczy, mam tyle, co potrzebuję, tylko że te potrzeby rosną. No inflacja, życie, to jest no, nie ma określonego pułapu maksymalnego. Dobrze, że się udało określić minimalny pułap. Ja się zastanawiam, kiedy ustawa ta nasza o minimalnym wynagrodzeniu zostanie zakończona. No bo jak ministerstwo będzie ją ciągnęło w nieskończoność, to przy tym tempie, nie wiem, za 4-5 lat ratownik będzie miał bardzo dobrze, będzie miał 10 tysięcy podstawy, czyli plus dodatki i te inne, no to pensja wyjdzie faktycznie godna. Czy to będzie wtedy starczało na dobre życie? Ciężko przewidzieć, ale myślę, że no, apetyt jakiś tam został w pewnym sensie zaspokojony. Pytanie, czy na tyle, żeby ludzie stwierdzili, że jest dobrze, czy nie, no to już trzeba pytać każdego indywidualnie. Panie Piotrze, w trakcie dzisiejszego naszego spotkania, w trakcie debaty, do której Państwa zachęcam, jest ona dostępna na Facebooku i na YouTubie. Jak już wcześniej powiedziałem, potrzebujemy trochę czasu, żeby ona pojawiła się również na Spotify. Ale Panie Piotrze, zaskoczył mnie Pan pewną rzeczą, jaką Pan zrobił. Wstał Pan w pewnym momencie, podszedł Pan do wszystkich kolegów i złożył im Pan kondolencje. Ja nie ukrywam, że interesuję się dosyć komunikacją, relacjami. Niedawno był odcinek o Public Relations. Chciałbym, żeby Pan mi powiedział, co autor miał na myśli. Co autor miał na myśli? Autor miał na myśli to, że moi koledzy przekonają się, jak się współpracuje z naszym środowiskiem. To jest nasze ratownicze bagienko, które gdzieś tam w pewnym momencie wybije i niestety podejrzewam, mam nadzieję, że się mylę, że te osoby odczują na własnej skórze, że bycie takim reprezentantem, taką osobą, która stara się coś zrobić, nie zawsze wychodzi tej osobie na dobre. Ja to wiem na własnej skórze, bo ja to miałem przez ostatnie 6 lat średnio, no nie wiem, codziennie może nie, ale są osoby, które w dalszym ciągu mnie szkalują, nie rozumiem dlaczego, chociaż ich nawet nie znam i może się okazać, że osoby, które będą w komitecie, które będą startowały do samego samorządu, spotkają się dokładnie z tym samym. To jest
Myślę, że to wynika z tego, że spora część naszego środowiska nie rozumie, po co pewne działania się wprowadza i nie rozumie też prędkości ich wprowadzania tych zmian, bo nie da się czegoś zrobić w jeden dzień. Mamy wyobrażenie, że ja myślę, że uda mi się iść do dyrektora i załatwić podwyżkę już, po czym się okazuje, że to trwa 2 miesiące. Chcemy załatwić w ministerstwie wyższe środki i to nie trwa tydzień, to trwa czasem rok. W ciągu 6 lat, tak jak minister Kraska powiedział, budżet na ratownictwo zwiększył się dwukrotnie. Z 1,8 mld na 3,6 miliarda. To jest... A pan fizycznie to odczuwa, te różnice? Ja? Tak. Gdybym chciał, mógłbym pracować tylko i wyłącznie na etacie. Na kontrakcie pracuję średnio 6-8 dyżurów w miesiącu. Ja jestem zadowolony z tego, co mam w tym momencie. Jestem etatowym dyspozytorem w Urzędzie Wojewódzkim, więc mamy trochę inny system wynagradzania, bo nie podlegamy pod tą ustawę, ale no, zawsze można więcej, tylko to już jest tak, że ja to porównuję do tego, co było 6 lat temu, że to jest błędne, bo wtedy to trochę inaczej rzeczy kosztowało, ale wtedy nie miałem oszczędności żadnych, nie zostawało nic z wypłaty. W tym momencie jest tak, że czasem połowa wypłaty zostaje, a no, nie ograniczam się do tego, żeby żyć jak pustelnik, więc no, ja tego nie zrobiłem złośliwie, tylko myślę, że większość kolegów poza Kacprem wie, o czym mówię, bo oni też, i Roman, i Jarek, oni wiedzą, jak wyglądają te działania i z jakim oddźwiękiem w naszym środowisku się spotykają. On nie zawsze jest pozytywny. To jest niestety nie całość naszego środowiska, ale to jest kilkadziesiąt, może kilkaset osób, które potrafią naprawdę napsuć krwi i no, nie mają z tego żadnych konsekwencji, więc od wyzwisk do grożenia pobiciem śmiercią poprzez, no nie wiem, próbę porysowania samochodu nawet. Pomimo, że spotykają pana takie historie, to niech spotykają też pana dobre historie związane z tym. Na przykład jest z nami Bartek Zimuch. Pozdrawiam. Bartek pozdrawia. Witaj Piotrze, napisał taki komentarz, ale z pewnością za tym kryją się bardzo ciepłe pozdrowienia. Bartek to jest jedna z osób, Może bardzo do kamery można. Którą z oponenta udało mi się przekonać do takiej osoby, z którą możemy normalnie porozmawiać i która większość tych działań, które prowadziliśmy, popiera. To jest jeden z sukcesów. To jest kwestia, że tylko jesteście w podobnym wieku i macie takie myślenie, czy to jest kwestia, że podobna glina jednak ulepiona, niespokojnie? Ja myślę, że to takie niespokojna glina i to, że no Bartek też próbuje coś zmienić w naszym środowisku, może trochę z innej beczki i w innych sytuacjach, ale też próbuje i też wielokrotnie się rozbił o ścianę, ale on doskonale wie, że tego nie robi się w 1-2 dni i sam się o tym przekonał, że wszelkie zmiany legislacyjne naszego zawodu trwają. Ustawę o zawodzie, nie wiem, od 17 lat się dobijamy, od chyba 10 lat. Ja sam chyba może nie napisałem projekt, ale gdzieś tam z kolegami stworzyłem, który ministrowi Szumowskiemu daliśmy jak na pierwszym spotkaniu i to minęło 6 lat, zanim pojawiło się, że ustawa weszła, więc no to jest chęć zmiany, gdyby wszyscy ratownicy taką chęć odczuwali, chociaż nie sądzę, że była potrzeba, ale byłoby łatwiej, bo jak wszyscy się stawiają, no to stawia się ministerstwo pod ścianą, to się parę razy udało, więc no sukcesy są, porażki są, no, trzeba się do błędu przyznać, bo to no, nie zawsze jest tak, jak zakładamy na początku, że finał będzie szczęśliwy i nie wszystko się udało tak, jak zakładaliśmy, ale większość się udała. Pozdrawiają nas, może są z nami Państwo z kolejnych miejsc w Polsce, tym razem Pan Krzysztof Obolewicz z Zamościa. Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie, że napisał Pan miejscowość oraz nasz hashtag NTLive. Dzięki temu jesteśmy rozpoznawani bardziej w sieci i to jest dla nas też również ważne. Jest z nami nadal Pan Łukasz. Panie Łukaszu, świetnie. Mam nadzieję, że dyżur się mija spokojnie. Dziś dyspozytor to bardziej urzędnik czy ratownik medyczny, Panie Piotrze? Sprostuję. Dyspozytor medyczny nie jest urzędnikiem państwowym, jest pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego, czyli cywilem, bo nie podlega pod ustawy o służbie cywilnej, ale jest wynagradzany z rozporządzenia o pracownikach nie będących służbą cywilną, która ma trochę inne widełki, wyższe widełki niż ratownicy medyczni z tej ustawy. Ale to jest, no, troszeczkę się zmieniło przełożenie dyrekcji, w zależności od Urzędu Wojewódzkiego to trochę inaczej działa. Czasem dyrekcja się wtrąca w pracę, czasem zostawia to kierownictwu dyspozytorów niż samym dyspozytorom. To jest, no, można powiedzieć, że każdy urząd wojewódzki to jest swego rodzaju państwo w państwie, bo tam się rządzą swoimi prawami. Tak, pan Rafał, po raz kolejny cieszę się Panie Rafale, że jest Pan dzisiaj z nami, że słucha Pan, ogląda i też komentuje, to też jest bardzo cenne.
Bo to jest Krakowskie pogotowie, krakowskie pogotowie oddział Nowa Huta, pan Rafał. Akurat znam, nasz członek związkowy. A, to dlatego tak się po balkach będziecie klepać. O, nie ma potrzeby, ale czasem dobrze. Okej. Nalegaliśmy dzisiaj w trakcie debaty, żeby te 45 minut, chociaż nie, tam było 50 minut z kawałkiem rozmowy, się nie zakończyło w momencie, kiedyśmy sobie pstryknęli zdjęcie pamiątkowe. Nie, proszę Państwa. Ten komentarz teraz przekazany przez pana Rafała, Bartka, pana Łukasza i tak dalej, to jest też część debaty. Zresztą NT-Live to debata, rozmowy z ludźmi i pan Rafał napisał, że u nas w rejonie to raczej urzędnik. Taki jest komentarz. Bartek też napisał taką miły komentarz, że wiele Tobie zawdzięcza, ale pozwolicie Panowie, że to zostawimy już może przy rozmowie na inny. Nawiązując do tego, co Rafał napisał o urzędniku, to wynika z tego, że my teraz jesteśmy rozliczani nie przez pracowników medycznych, tylko przez urzędników, pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Oni literalnie stosują zapisy prawa i może to stąd wynika, że to czasem to przyjmowanie zgłoszeń nie jest takie, jakby ratownicy chcieli, ale tego najprościej jest weryfikować swoją wiedzę. Ja wiem, że to pewnie jest niepopularne, ale najprościej jest weryfikować swoją wiedzę, umiejętności, przyjść do pracy na dyspozytorni. Rozjaśnia świat całkowicie i widzi się. Och, bardzo. Ja też byłem buńczuczny i młody i myślałem, że zmienię świat i pierwsze przyjęte zgłoszenie, które miałem, kolega mnie zrobił w konia, że jest zatrzymanie krążenia, które odrzuciłem, pamiętam do tej pory, ale nie pamiętam, z kim rozmawiałem tydzień temu, a to pamiętam i pamiętam, że to była jedna noc podróży, którą nie przespałem, bo kolega powiedział, że osoby, do której odmówiłem, pojechali raniować, co było żartem, ale no, dla mnie to był słaby żart. Taka nauka. Sam tak parę razy komuś zrobiłem, to no nie polecam, bo to jest... Panie Piotrze, pomimo, że jak Pan powiedział przed chwilą, spotykały Pana przykrości i różne sytuacje, ja nie chciałbym je osądzać, czy one były właściwe, czy też nie, bo nie musiałbym się mocno bardziej chyba przygotować do rozmowy z Panem, ale może w przyszłości NT-Live będzie Pan miał okazję. Nie widzę przeciwwskazań. O tych kwestiach porozmawiać. Pan Adrian Lestat. Panie Adrianie, dzięki za komunikację na Messengerze, to bardzo cenne. Pozdrawiam Piotra, jak zwykle Tobie zawsze postawię kolejkę whisky, oczywiście tej bezalkoholowej. Dziękuję dobra, wzajemnie. Przepraszam, że się nie udało ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi załatwić tak jak staraliśmy się, ale to jest trochę dłuższy temat. Fajnie, że jesteśmy pośrednikiem takich informacji. Jest z nami dzisiaj pan doktor Grzegorz Lewandowski. Panie Grzegorzu, cieszę się bardzo. Spotkałem wielu fantastycznych widzów i słuchaczy z Łodzi, a między innymi pan doktor Grzegorz, z którym mam się przyjemność znać już osobiście, no prawie, jest dzisiaj z nami. I pan Grzegorz życzy jednak dobrej atmosfery i sukcesu w codziennym życiu i pracy w środowisku ratowników. Życzę wszystkiego najlepszego i wytrzymałości i wytrwałości. Polaryzacja psychiczna. Dziękuję bardzo. Żel i ząb. Takie miłe. Generalnie cała ta sytuacja, o której mówimy, że no nie zawsze się udaje, nie zawsze są pochylne recenzje, przynajmniej w moim przypadku spowodowała, że trudno mnie teraz urazić, bo skórę mam twardą, dzięki moim kolegom ze środowiska. Telegram się trafił, proszę no państwa. To się... Jest takie powiedzenie, jak ktoś ma twarde plecy, musi mieć miękki tyłek i odwrotnie, więc myślę, że u mnie skóra jest dość twarda. Pojawiło się pytanie od pana Łukasza Jakubowskiego. Za chwilkę będziemy kończyć, bo już szykujemy wiwat z panem profesorem Klaudiuszem Nadolnym, który będzie za moment, ale jeszcze chwilkę dla państwa. Dzień dobry. Czy stwierdzanie zgonów przez ratowników medycznych ma na celu odciążenie POZ według pana? Panie Piotrze, jaka jest odpowiedź na to? To trzeba pytać Ministerstwo Zdrowia, jaki miało cel, wprowadzając te uprawnienia od 22 czerwca. Ja osobiście byłem przeciwny, jako organizacja związkowa pisaliśmy w propozycjach do ustawy, żeby to była decyzja kierownika zespołu, nie jakiś tam nakaz, i żeby ono było poparte wcześniejszym szkoleniem, bo merytorycznie jesteśmy przyzwyczajeni, może inaczej, przygotowani do orzekania pewnych znamionych śmierci, ale to nie jest dokładnie to samo, więc przydałby się jakiś kurs, ale myślę, że... Jakiś to chyba to nie znaczy, optymistycznie. Może nie, źle się wyraziłem. Kurs celowany do stwierdzenia zgonów i całej tej otoczki administracyjnej z oględzinami, ze stadiami zgonu, żeby to nie było tak, że ktoś potem będzie się musiał tłumaczyć, bo jakąś czynność zaniedbał, ale myślę, że to pytanie nie jest skierowane do mnie, tylko do Solidarności, bo Związek Zawodowy Solidarność optował za tym, żeby jednak to stwierdzenie zgonów było i niestety podali w jednej z argumentacji, że to jest dobre, bo ratownicy medyczni, zespół ratownictwa odciąży lekarzy POZ-u. Dla mnie to jest niedopuszczalna argumentacja, bo my nie jesteśmy POZ-em, my mamy jeździć,
ustawa mówi jasno, pierwszy artykuł ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jasno określa, do czego zostaliśmy powołani, a takie mówienie, takie decyzje, takie recenzje powodują, że ministerstwo mówi, wprowadzamy wam to i dokładnie to usłyszeliśmy, bo wasze środowisko taką opinię przystało i mamy tak jak mamy, no, niestety. Czyli, drodzy Państwo, bardzo często się jednak sprawdza to stwierdzenie, że im bardziej jesteśmy za optowaniem jakiejś kwestii i bardzo nam na niej zależy i nagle ona się jakby uda zaimplementować w systemie, to się później okazuje, że niekoniecznie był to dobry wybór. Więc nie wiem, Panie Piotrze, czy jest kwestia braku wykonania odpowiedniego badania, czy to jest dla nas dobre, czy taka trochę nonszalancja? Jest takie chińskie przysłowie, uważaj czego sobie życzysz, możesz to dostać i w tym momencie my to mamy, bo część środowiska chciała podobno tego uprawnienia. Myślę, że czkawką nam się to nie odbije, ale nie sądzę, żeby ktoś jakiekolwiek badania prowadził i jakąś ankietę, bo no, w naszym środowisku jest o tyle trudno, że kilkukrotnie próbowaliśmy ankiety robić, czy to w sprawie wynagrodzeń, czy jakichś dodatków i na 22 000 ratowników, które mamy według ministerstwa, ankietę wypełniło 300 osób, 200 osób, więc no to nie jest miarodajna ankieta. Można sobie poprzeć to, że to jest grupa reprezentatywna, ale zawsze ktoś powie, ja w tej ankiecie nie brałem udziału, to nie była moja decyzja, nikt mnie nie zapytał i tak wielokrotnie było. Jasne. Więc no, to jest ciężki temat, ale myślę, że nie do końca przemyślany to stwierdzanie zgonów, chociaż ja mam też teorię trochę inną na ten temat, bo wiadomo, że to, co pan minister Kraska mówił, od 1 stycznia wchodzi nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tam zlikwiduje się większość ESEK. Będzie około, nie wiem, 160 może, z 320 aktualnie, więc No tak. podejrzewam, że departament wymyślił zastępstwo. Nie ma lekarza, będzie ratownik, będzie miał te same uprawnienia co lekarz, czyli dorzucają stwierdzanie zgonów, cewnikowanie. Podejrzewam, że może do końca tego roku albo w przyszłym wróci intubacja w lekach zwlczających i parę innych leków i do tego nie unikniemy, z postępem trzeba iść. Jasne. A ktoś gdzieś takie propozycje w ministerstwie zgłaszał i oni to trzymają w szufladzie, w odpowiednim momencie wyciągają, ale słuchajcie, no przecież wasze środowisko, tu jest towarzystwo, tu jest związek, tu jest nazwisko, ktoś to zaproponował, chcecie, to macie. Uważaj, czy marzyć. No właśnie, no i mamy, niekoniecznie czy chcemy, ale mamy. Drodzy Państwo, pan Łukasz, jeszcze jedno pytanie. Ja zadam jeszcze jedno kolejne i będziemy kończyć. Pan profesor Nadolny już jest w poczekalni naszej. Zresztą napiszcie w komentarzach, jak podoba się nam nasze przeszkolne studio. Są palmy normalnie jak na jakichś Kanarach. Może niedaleko, jakieś 140 km, więc prawie jak nad morzem. Tak, absolutnie. Pan Łukasz na Derkacz napisał, czy jest prawna szansa, żeby POZ nie robił z ZRM transportu do przewozu pacjentów? Z mojej wiedzy wynika, że oni mają obowiązek. Artykuł 41 ustawy o finansowaniu ze środków publicznych zakłada, że każda jednostka działalności leczniczej, każdy zakład opieki zdrowotnej ma mieć umowę albo transport w celu kontynuacji leczenia. Problem jest chyba w tym, że POZ-y nie mają finansowanego transportu, w związku z tym zlecają wszystko jako stan zagrożenia życia zespołem ratownictwa medycznego, tylko tu jest taki haczyk. W tym momencie lekarz nie może wystawić skierowania na SOR, bo tak wymyśliło Ministerstwo Zdrowia, ale pamiętajmy o tym, że POZ jest traktowany jako miejsce zgłoszenia i de facto to kierownik zespołu podejmuje decyzję, czy pacjenta zabrać do szpitala, czy nie. Rozumiem. Większość zespołów niestety robi tak, że zawozi, bo to jest dobry pacjent, bo ma papier, ma glejt przez lekarza, ale są sytuacje indywidualne, gdzie pacjent zostaje, bo zespół i kierownik twierdzi, że takiej potrzeby nie widzi. Szacun za to. I od razu pojawił się kolejny komentarz. Do komentarza pan Michał Szczyt. Panie Michale, witam. Jeżeli pan jest zgodny, to może się umówmy na kawę, bo bardzo dobrą serwują. Dobra, a nocna i świąteczna opieka ma transport sanitarny. Jest już pan profesor z nami. Już kończymy. Myślę, że tutaj obowiązuje ten sam zapis, który wcześniej zacytowałem, tylko pewnie nie ma finansowania, więc umowa jest, ale nie zlecają, choć powinni mieć. W mojej ocenie i wiedzy powinni mieć, nie mają, no bo nie muszą, nikt tego nie weryfikuje, a nawet zgłoszenie do funduszu, że ktoś nie ma umowy. Najprościej napisać do lokalnego oddziału funduszu zapytanie, czy nocna świąteczna pomoc lekarska ma obowiązek posiadać transport i będziecie mieć czarno-białym. A to, czy to jest respektowane i ta firma taką usługę posiada, to już jest druga sprawa. Dobrze, uprzejmie dziękujemy. Dostaliśmy miły komentarz, jeśli chodzi o kwestie związane z naszym studio. Studio, jak i goście są fenomenalni. Arkadiusz, uprzejmie Tobie dziękujemy. Ja się bardzo cieszę, że przyjął Pan to zaproszenie do naszej rozmowy tutaj w tym naszym studio wyjazdowym. Dlaczego? Dlatego, że no,
upewniłem się, że jest Pan zadowolony. Cieszę się, że uznał Pan to zaskoczenie takie pozytywne, że takie pytania akurat były. Ja ostatnio bardzo lubię uczestniczyć w sympozjach, których sam nie organizuję, bo do tej pory zawsze miałem tak jak pan profesor, że latałem jak kot z pęcherzem czy pies, a od chyba roku mam tak, że gdzieś jadę i jestem jako gość i wreszcie odpoczywam i cieszę się i delektuję się samym sympozjum, wykładami i najważniejsze chyba tą interakcją międzyludzką i ratownikami. To jest chyba najważniejsze. Panu i sobie i wszystkim Państwu życzę na kolejnych edycjach naukowych. Mam nadzieję, że interakcja nie będzie zbyt ciężka. No 10. edycja za rok to się musi tutaj dziać. Drodzy Państwo, my się już żegnamy. Moim Dziękuję Państwa gościem bardzo. Pan Piotr Dymon, Jacek Borowek. Chwila przemiany w studio i za chwilkę Pan Profesor Klaudiusz Nadolny, który będzie naszym gościem. Dziękuję Panie Piotrze. Do usłyszenia i do zobaczenia. Za chwilkę widzimy się, drodzy Państwo, już za moment.